Dzień dobry prezesie. Cześć, witam. Powiedz, co tutaj robisz? Zacznijmy od tego, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Poznaniu na Międzynarodowych Targach Poznańskich, gdzie się odbywało 9. Forum rolników i agrobiznesu. Tutaj było 30-lecie redakcji Top Agrar i również losowanie głównej nagrody w konkursie Top Agraru właśnie z okazji 30-lecia, czyli tego ciągnika Arbos 4110. Konkurs czytelniczy, nie? I tam co mogło sprawić, że rolnik wygrał ten konkurs? Co musiał zrobić? Z tego co pamiętam, bo ja sam nie uczestniczyłem, bo to było zabronione oczywiście, ale trzeba było spełnić dwa warunki. Pierwszy warunek to było oszacowanie, ile spali ciągnik na dystansie 3000 metrów w orce, a drugie to było wymyślenie hasła na 30-lecie Top Agraru. Trzeba było formularz wysłać, to było dla prenumeratorów. No i z nami był oczywiście zwycięzca przy odbiorze. A oto i on. Przyszedł i zwycięzca. Jeszcze raz, tak, bo robimy. Cześć Krzysztofie. Gratulujemy jeszcze raz zwycięstwa. Generalnie, jakie emocje, co Tobą kierowało przy startowaniu w konkursie i jakie emocje towarzyszyły Tobie podczas informacji, że to Ty właśnie wygrałeś, bo uczestników było bardzo wielu. Szczerze powiedziawszy, informację pierwszą to w Top Agrze wypatrzyłem, a żeśmy z chłopakami odszukaliśmy na YouTubie cały ten test. I szczerze powiedziawszy, z chłopakami moimi synami, ja mówię o chłopakach, moich synach, żeśmy stwierdzili, że ładny wygląd, bo on naprawdę ładnie się prezentuje, ten ciągnik i tak dalej. I do chłopaków stwierdziłem, żeby się przydał, nie? No i mówię, to spróbujemy tutaj coś policzyć, zrobić i tak dalej, ale w głowie była pustka z hasłem. Z hasłem była pustka. Szczerze powiedziawszy, nawet córce mówiłem, bo to zaraz było, nie wiem, marzec, bo to w marcu chyba wyszło. Wyszły te pierwsze ten konkurs. Jakoś było tak, że 10 miesięcy. Ja jeszcze to córce mówiłem, a córka na studiach miała dużo zajęcia i tak dalej. I to tak trochę przycichło. I temat wrócił pod koniec czerwca. My byliśmy z rodziną, znaczy ja z żoną i z chłopakami, z synami na wyjeździe, na wakacjach. Córka została w Olsztynie po sesji i córka dzwoni i mówi: tata, no musimy ten konkurs uzupełnić, nie? No ja mówię, ty hasło, ja całą resztę ogarniemy i tak dalej. No i szczerze powiedziawszy, córka hasło wymyśliła. Były policzone, oczywiście tak razy oko, no bo to tak ciężko oszacować, my już rozmawialiśmy tak. o tym na żywo. Ale mieliśmy pewne dane i tak dalej. Były wyliczenia, wyszło nam tam koło 9,3 i szczerze powiedziawszy, tak ja klepnąłem, jeszcze byliśmy w Bieszczadach, pamiętam, w hotelu, było to klepnięte i córka to po prostu wysłała na zgłoszenie i tak dalej. I wszyscy o tym zapomnieli dokumentnie, słuchajcie. Wszyscy dokumentnie, z tego względu, że mamy naprawdę dużo pracy u siebie. No i temat tak naprawdę wrócił. Właściwie ja zwróciłem na to uwagę parę dni przed ogłoszeniem konkursu, jak przyszedł ostatni numer, chyba to był listopadowy Top Agry. Tam jeszcze był ten ciągnik do wygrania, jeszcze nie wygrany. No i strona ten. No i później 5 listopada mieliśmy rozładunek piskląt. Był telefon do małżonki, że wygraliśmy ciągnik. Łzami w oczach wyleciała z kantorku, gdzie tam akurat przyjmowała dokumenty i tak dalej, że do mnie, że ciągnik żeśmy wygrali. Jeszcze mieliśmy pracowników, znajomych, co nam pomagali i tak dalej. Ja mówię, jeszcze w życiu nic nie wygrałem, to wątpię. Może jakąś czapeczkę i na tym. Czyli pierwsze uczucie to była taka wątpliwość, tak, niedowierzanie. Niedowierzanie i tak dalej. I żona umówiła się z paniami z Top Agry, że dzwoniły, że za godzinę, bo no, ten towar, który do nas przychodzi, musi być bardzo szybko rozłożony, nie może być odwleczone, żeby to czekało i tak dalej, bo to nie daj Boże by się przeziębiło. No i za godzinę tak naprawdę miłe panie zadzwoniły, to ja akurat byłem na środku kurnika. Stał się pan Słuchajcie, to był dla mnie szok. Taki szok, że
No niedowierzanie, no bo to ja w życiu niczego takiego, ani tak naprawdę moi rodzice też nic w życiu nie wygrali, ani teść z teściową też nigdy nic nie wygrali takiego bardzo wartościowego. To, że dla nas to było, dla mnie było niesamowite przeżycie i tak naprawdę dla mojej żony, dla moich dzieci to był szok i niedowierzanie. Ale mówimy o konkursie, bo to jest bardzo szczęśliwy moment i szczęśliwy finał. Natomiast jest bardzo ciekawe, bo myśmy jeszcze tu na potrzeby tej relacji o tym nie powiedzieli, to ja bym prosił, żeby opowiedzieć o swoim gospodarstwie, bo to jest bardzo interesująca droga tego dojścia do tego, co Pan teraz robi, co rodzina, czym się zajmujecie. Nie? Jak to się wydarzyło, że jest Pan teraz rolnikiem na swoim? Od czego zacząć? No właśnie, początek, nie? Początek to trzeba dać tak naprawdę. No, czy jest Pan firmie... z rodziny rolniczej? Tak, czy to ja było? pochodzę z gospodarstwa Grzybno koło Brodnicy, żona z Mszana koło też Brodnicy. Wychowywaliśmy się na gospodarstwie. Szczerze powiedziawszy, pobraliśmy się jeszcze, jak ja byłem na ostatnim roku studiów. I zaraz krótko po skończeniu studiów ja zacząłem pracować w firmie jeszcze wtedy ówczesnej Prochamix, która się zajmowała produkcją pasz, przedstawiciel handlowy i tak dalej. I szczerze powiedziawszy, mieszkaliśmy w Golubiu Dobrzyniu na niewielkim mieszkaniu. I szczerze powiedziawszy, takim naszym marzeniem, pewnie dziwnym dla wielu, był powrót na wieś. I szczerze powiedziawszy, pracując w firmie, jeżdżąc po gospodarzach i tak dalej, po punktach handlowych, no po prostu się rozglądałem, kto by coś miał do sprzedania. I tak szczerze powiedziawszy, zaproponował mi kupno mój klient, który kupował ode mnie paszę. I żeśmy się zdecydowali z żoną właśnie na zakup fermy. On już miał to rozwinięte, czy żeście to znaczy, rozwijali? to była ferma, która produkowała broilera, która potrzebowała opieki i tak dalej. Było trzeba dużo remontów wprowadzić, modernizacji. Szczerze powiedziawszy, my urządziliśmy sobie mieszkanie nad fermą. Przez 12 lat żeśmy mieszkali na mieszkaniu nad fermą. No, dzisiaj już by to nie przeszło niestety, już to tak się zmieniło. Szczerze powiedziawszy, żeśmy rozbudowali fermę ona ma po 4 latach. Po 4 latach żeśmy produkcję zwiększyli właściwie o więcej niż o 100%, bo produkowaliśmy 18 000, a żeśmy dobili produkcję do 40 000. I to jest tak naprawdę... I co to jest? Bo tutaj to żeśmy jest widzom nie powiedzieli. 40 000 kurczaka broilera i to jest tak naprawdę graniczna ilość, którą możemy produkować w obrębie tutaj naszego terenu, bo to jest jeszcze teren wiejsko-miejski tak zwany. I tutaj na jakiś tam większy póki co rozwój jako produkcji broilera nie ma co liczyć. A ja się zapytam, jak duże jest gospodarstwo, ile hektarów? Całe gospodarstwo liczy na tą chwilę 14 hektarów i uprawnego jest 12. I co na tej ziemi? Na tej ziemi przeważa rzepak i pszenica. Czyli nie dla broilerów. Nie, to jest tak naprawdę dział broilerowski i dział upraw, to jest oddzielny dział i tak naprawdę dział upraw rolny jest tak naprawdę bardziej działem takim, którym ja się spełniam, bardziej taki dla mnie traktowany bardziej hobbystycznie, trochę tak może... No tak, bo główny przychód jest. No jest z główny broilerów, przychód, tak. głównie utrzymujemy się z produkcji kurczaka, broilera, produkujemy 6 cykli rocznie. Tutaj jest główne źródło dochodu, a tutaj ja realizuję po prostu takie swoje młodzieńcze zapały, jak to mówią. A czy były jakieś ryzykowne sytuacje, jakieś choroby, które zniszczyły cały rzut? Nie. A jaki jest Pana stosunek do paszy dla tego drobiu? Czy swoje mieć, czy kupować? Znaczy nie. Ja z racji tego, że pracowałem w paszarni, będąc przedstawicielem paszowym i tak dalej, znając produkcję od podszewki i tak dalej, szczerze powiedziawszy, ja jednak jestem za kupnem paszy. Ja wiem, że to ktoś matematycznie wyliczył, że to jest na dzień dzisiejszy, jak to kolega mi mówi, że to jest około 250-300 zł na tonie różnicy. Tak, ale to są suche dane. Do tego trzeba by było podliczyć koszt tak naprawdę sprzętu
ale nie sprzętu starego, tylko sprzęt musi być już naprawdę z górnej półki kupiony, gdzie wchodzi to już w miliony. I to, tak szczerze powiedziawszy, kiedyś takim sprzętem się interesowałem, to jest jakieś 12 lat temu. Miałem nawet pomysł, żeby coś takiego wybudować, nawet były jakieś tam plany zgromadzone w tym całym, w szafie. Tak naprawdę pomysł upadł z tego względu, że był taki zapis, że aby osiągnąć dotację na budowę tego, nie wolno więcej używać produktów jak chyba bodajże 30% czy 20% poza Unii Europejskiej. No niestety, przy brojlerze trzeba surowców ponad 30 chyba procent się używa spoza Unii Europejskiej, no bo tu głównie wypełniaczem jest soja, bo oczywiście mączki mięsnokostne były wycofane i tak dalej, to, że tutaj było trzeba i nie zdecydowałem się na ten krok, bo stwierdziłem, że bez dotacji unijnej nie podołam tej inwestycji, bo to jednak było dość duże obciążenie. I szczerze powiedziawszy, to co mi wychodziło z obliczeń, to przy produkcji ponad chyba 150 tysięcy broilera by się opłacała ta produkcja, te postawienie mieszalni takie jak ja chciałem. No właśnie. A to była mieszalnia, która by ewentualnie potrzebowała obsługi maksymalnie 2 osób. Ale i tak w gospodarstwie, które jest właściwie takim trochę hobbystycznym, bo głównie broilery to jest podstawa, ma Pan sporo ciągników. No jeden mniejszy. Mają swoje lata, ale no jest mają. ich kilka, nie? Dwa. Są dwa, bo jest Ursus C363P. No dobra, to sporo lat mają, tak? No sporo, ale są po remontach, są podnawiane. I ten właśnie służy do obiektów w środku, bo jeszcze tutaj jest użytkowany także na tych starszym, mniejszym. To jest usuwany nim obornik, później jest myty, dezynfekowany, jest przeprowadzane po myciu dezynfekcja i tak dalej tym ciągnikiem. Rozwodzi też później po dezynfekcji baloty po tym całym, po obiektach. To jest taki ciągnik pomocniczy stricto. Jest później duży tak. 1234, nasz Ursus, który do dnia dzisiejszego jeździ po asfaltach, jest w pełni sprawny. I teraz najważniejsze różnice, to znaczy nie chodzi o to, że który lepszy, a który gorszy, ale co dobrego jest w tym Ursusie, mimo jego lat, a co Pan zauważył w tym traktorze, co Pana zafascynowało, bądź też zaciekawiło? Szczerze powiedziawszy, co jest w Ursusie dobre? Pewnie wielu będzie się śmiało z tego, co ja powiem, ale szczerze powiedziawszy, jest prosty, jest tani w naprawie, jak się popsuje, jest mechaniczny, bo szczerze powiedziawszy, na tą chwilę ja wiem, że wchodzi elektronika, wchodzą GPS-y i tak dalej. GPS-a tutaj też można założyć do Ursusa i tak dalej. Tylko znając samego siebie, ja muszę do tego dojrzeć, po prostu muszę się przekonać. Znam swoją psychikę, znam podejście. Dla mnie GPS, i to będzie takie pewnie dla wszystkich zaskoczenie, jest to takie trochę zaglądanie przez ramię komuś, kto robi coś. I czucie kontroli kogoś, nie wiadomo kogo z góry. A tego ja bardzo nie lubię. Na pewno będzie chodził w prasie zwijającej, bo na pewno temu w 100% podoła, bo ma hydraulikę dużo bardziej wydajną niż w Ursusie, bo w Ursusach niestety pięta achillesowa to jest układ hydrauliczny. Jest wolny i tak dalej, i tak dalej. Na pewno będzie wchodził, będzie jeździł na brodnicę z opryskiwaczem ciąganym. Jaki duży? 2,5 tysiąca litrów. I to jest Dowen. To później John Deere wykupił tą firmę. Szczerze powiedziawszy, kupiłem 2 lata temu ten opryskiwacz z Wielkopolski w bardzo dobrym stanie. Jestem zadowolony z tego sprzętu. W trakcie tego eventu, tej rocznicy, 30-lecie, to była duża uroczystość i dużo ciekawych osób, dyskutantów, polityków, był minister, było kilka osób, które tą dyskusję prowadziły o rolnictwie, o Zielonym Ładzie, o kilku innych istotnych rzeczach, o Ukrainie, o imporcie z Ameryki Południowej, o tym, że nam to grozi. No, taka dyskusja, czy oni mówili ciekawe rzeczy, czy właściwie mówili to, co się wie i w zasadzie jest wrażenie, że
mogą coś zrobić albo nie mogą. Jak się panu to wydaje? Przyjeżdżając tutaj, przyrzekłem sobie i rodzinie i tak dalej, że na te tematy nie będę się wypowiadał. Właśnie. Bo szczerze powiedziawszy, zazwyczaj zadając pytania, niezbyt to dobrze się kończy. No tak. To, że ja wolę politykę zostawić z boku, tu od tego są politycy, niech się wypowiadają i tak dalej. Na pewno mam zdanie takie, że należy nasz polski rynek chronić. Za wszelką cenę. Z różnych źródeł zagrożenia. Zresztą o tych zagrożeniach była mowa tutaj No była. na Ale sali. dosyć zgodni byli, nie? Do tych zagrożeń. I szczerze powiedziawszy, bardzo mnie to ucieszyło, bo Nie kłócili się, już tak nie? szczerze powiedziawszy, tych wojen polsko-polskich to ja serdecznie mam, szczerze powiedziawszy, dość, dlatego ja nie chcę wypowiadać się politycznie na te tematy, bo szczerze powiedziawszy, nam już starczy tych kłótni. Naprawdę. Nam już starczy, nie potrzeba już tych kłótni. Ja po prostu wyszedłem z założenia, też jestem działaczem. Też jestem tak. działaczem, jestem w PSL-u, to nie ukrywałem tego i nie będę ukrywał, ale po prostu na dzień dzisiejszy nie chcę zajmować się polityką i po prostu Róbmy swoje, nie? ja robię swoje. Tak. Ja robię swoje, zajmuję się swoim gospodarstwem, swoją rodziną. Na tą chwilę Nie jest to priorytet. Nie jest priorytet, mnie to po prostu nie interesuje. Dobra, pogadajmy o ciągniku, ale dam Damianowi, bo on jest specjalistą. Myślę, że jak przyjedzie na miejsce do nas, do Kowalewa, no to myślę, że to będziemy mogli, mam nadzieję, że będzie w miarę pogoda, że nie będzie padało. tak. Nie będzie padało, że będzie można ten cały. To na żywo możecie zrobić może, nie? Możemy oczywiście. Bo to ludzie lubią na żywo oglądać. No my wiemy o tym, bo też syn nagrywa filmiki na YouTubie i tak dalej i nawet synowi, bo w tym roku do Ursusa zamontowałem taką klimatyzację, taką postojową, chociaż zdaje to egzamin. Pokazał to. Nie, no ten ciągnik się zrobił rozpoznawalny wbrew pozorom i ja też to zauważyłem na asfalcie, jak się przejeżdża między Kowalewą i Brodnicą, że ludzie po prostu się przyglądają i widzę, że nawet miałem taką sytuację, że chłopak, który wysiadał z autobusu w miejscowości Wrocki, podniósł mi rękę, nie? No ja mu też podniosłem rękę. Ale kto to był, nie? Nie, no ja myślę, że po prostu skojarzył od syna z filmików i tak dalej. I tak to wygląda, no bo to pewne jak jest taki ogólny ciągnik, to on jest nierozpoznawalny, ale jak mu doda się czegoś, co nadaje mu charakter, to się okazuje, że się robi bardzo, bardzo, bardzo rozpoznawalny. My już dobrze rozmawialiśmy, wiem, że masz, Krzysztofie, bardzo dużą wiedzę na temat tego ciągnika. Natomiast wspomnę, tutaj mamy jednostkę napędową 3,4 litra Dusana, który został wykupiony niedawno przez Hyundai'a. Te marki są bardzo dobrze Ci znane, bo już rozmawialiśmy, Tak. że jesteś właścicielem Mamy koreańskie samochody w domu i nie mam powodu... Nie boicie się? Nie, absolutnie nie. Szczerze powiedziawszy, nawet na Bednarach byliśmy oglądać ciągniki Kyoto, tylko trochę mnie interesowała większa moc, tak szczerze powiedziawszy. Rozumiem, w tej chwili rozumiem, że nie będziesz musiał oglądać ciągników. Nie, na tą chwilę rozwiązuje to pewne problemy. Tematy i tak dalej. Dobrze, tutaj mamy generalnie podnośnik na tyle z udźwigiem 4500 kg. Mamy zaczep automatyczny już, nie mamy takiego zwykłego, stworzeniowego, który przyjęło się. Tutaj mamy automat. To mi się bardzo podoba. I instalacja pneumatyczna, która jest homologowana. Ona została homologowana w Polsce. Tutaj zostało zatwierdzone przez Transportowy Dozór Techniczny, więc jak najbardziej można będzie ciągnąć przyczepy legalnie, nie poprzez zwykłe dołożenie instalacji pneumatycznej. Co jeszcze mogę powiedzieć? Mamy tutaj prostą mechaniczną skrzynię przede wszystkim, suche sprzęgło, 6 głównych biegów z 3 zakresami, czyli 18×18 tak naprawdę. Myślę, że to by było na tyle. Całą specyfikację i tak, Krzysztofie, znasz. Ja Tobie jeszcze raz gratuluję, bo jesteś promilem tak naprawdę. Jesteś promilem osób, które wygrały, wytypowały ten wynik. Oczywiście wiem, jaki wkład miała też rodzina w tą wygraną. Miała, oczywiście. Na pewno to popchnięcie czasami, to jest ważne właśnie, kim otaczamy się. To popchnięcie, wyślij tato, i dobór tego hasła. Na szczęście muszę dodać, że oprócz wspaniałej rodziny mam jeszcze wspaniałych przyjaciół. Też wsparli, rozumiem, na co dzień pewnie, może nie w samym na konkursie. co dzień, bo tak szczerze powiedziawszy, nawet mając problemy i rozterki, ale problemy nawet
mam do kogo zadzwonić, mam z kim to omówić, a to w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne. I szczerze powiedziawszy, wiem, że nie wszyscy tak mają. W takim razie pozdrawiamy przyjaciół i oczywiście, żeby jak najbardziej te koneksje pozostały takie, jakie są. Ja mam nadzieję, że to się nie zmieni po tej wygranej. Ja mam taką dużą nadzieję, że Myślę, to się że nic nie zmieni. prawdziwa przyjaźń takie próby przechodzi bez problemu, więc myślę, że to nic nie zmieni. Krzysztofie, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. I gratuluję.